Stanisław August, nie pojmując tragizmu sytuacji, tymi słowami pisze błagalnie do Katarzyny II. Wojsko polskie ulega zniszczeniu. Naród jeszcze egzystuje, ale i on przestanie istnieć, jeśli twoje rozkazy i twoja wielkość nie przyjdą mu z pomocą. Równocześnie w Petersburgu zapada decyzja o dobiciu ostatniego skrawka Rzeczpospolitej. Klęska. Wódz dostaje się do niewoli. Maciejowice, sprytny zabieg powstrzymania koncentracji sił nieprzyjaciela, zamienia się w ciężką klęskę. Kościuszko, wódz insurekcji, dostaje się do niewoli. Klęska powoduje załamanie morale. Tymczasem Suworow, osobisty dowódca Katarzyny II, do rozprawienia się z Polakami kieruje swe wojska na Warszawę. Presja czasu. Jan Henryk Dąbrowski proponuje, by taktycznie porzucić Warszawę i przenieść się za Bzurę. Ma to na celu wydłużenie powstania i rozciągnięcie linii komunikacyjnych Rosjan. Nowy naczelnik, Tomasz Wawrzecki, mówi, należy bronić się na linii Wisły. Nie zgadza się Ignacy Potocki. Mówi, że należy stoczyć bitwę na przedpolach Pragi, należy bronić ziemi do końca. Nieporozumienia. Ostatecznie decyzja to bronić Pragi. Dowódcą zostaje Józef Zajączek. Ludzie sypią szańce, ziemne fortyfikacje polowe składające się z wału i fosy. Sytuacja rysuje się ponuro. Ciągły odwrót zdemoralizował słabo wyszkolonych i słabo zaopatrzonych żołnierzy. Ironia. Najlepsze oddziały wcale nie znajdują się w Warszawie, tylko stoją nad Bzurą, obserwując Prusaków. Suworow się zbliża. Niedobitki żołnierzy Mokronowskiego wracają do Warszawy i raportują. Dowódcy trafili do niewoli. Stracono 9 dział. 2 listopada z nad horyzontu wyłaniają się rosyjskie soldaty. 3 listopada otwierają ogień. Suworow decyduje, nie będzie cackał się z Polakami. Decyzja wziąć Pragę szturmem. Przed świtem 4 listopada Rosjanie atakują. Atak! Bagnety! Atak! Wystrzały! Sypkie szańce na Pradze nie stanowią żadnej bariery. Zacięta walka. Rosjanie przerywają umocnienia. W obronę wdziera się chaos. Kolejne reduty zostają rozbite. Zajączek, wycofując się na lewy brzeg Wisły, niszczy most, by spowolnić Rosjan. Niektóre reduty bronią się do końca. Suworow kieruje oddziały nad Wisłę, otacza Pragę. Praga zostaje odcięta. 4 godziny od rozpoczęcia szturmu walka dobiega końca. Rosjanie na tym nie kończą. Moskale w ferworze walki biorą się za cywilów. Masakra ludności. Żołnierze forsują drzwi domostw, zabijają mężczyzn, gwałcą kobiety, grabią kosztowności, rujnują budynki. W wyniku kilkugodzinnej fali mordów życie traci około 20 000 ludzi. Rosyjscy historycy obciążą odpowiedzialnością za rzeź kozaków, będą bronić Suworowa. Inni historycy nie będą tacy łaskawi. Suworow nie podejmie żadnych działań, by zapobiec rzezi, nie ukara sprawców. Wojna psychologiczna okaże się skuteczna. Kilka dni po rzezi steroryzowani i przerażeni obrońcy lewobrzeżnej Warszawy poddają się. 9 listopada Warszawa kapituluje. Następca Kościuszki, Tomasz Wawrzecki, z resztką armii niezdolnej by walczyć, wycofuje się ku Częstochowie. Pod Radoszycami składa broń. W taki sposób ostatnie oddziały I Rzeczpospolitej zakończyły kapitulacją ponad 800 lat dumnej tradycji Wojska Polskiego. Obrona Pragi była ostatnim starciem zbrojnym insurekcji kościuszkowskiej, a zarazem ostatnią bitwą Rzeczpospolitej Obojga Narodów.